Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski z Tankmores TV i sklepu modelarskiego tankmores.pl. Wiecie, że będzie bohaterem dzisiejszego unboxingu Curtis P40 wersja N Warhawk w barwach australijskich. Mam już przygotowany materiał historyczny, jak i również znalazłem informacje na temat pilota, który latał tym samolotem, a samolot nazywa się Kleopatra 3. Bardzo ciekawa historia. Zapraszam Was na rys historyczny, a następnie na unboxing. Zanim zajrzymy do pudełka z modelem Curtisa P40 od japońskiej firmy Hasegawa w skali 1,72 i zanim zaczniemy sklejać ten samolot, który został wydany w 1977 roku po raz pierwszy, a Wy widzicie teraz na ekranach pudełko z 1981 roku, warto poznać historię modelu. Curtis P40 tak naprawdę powinien być najbardziej popularnym modelem samolotu myśliwskiego z okresu II wojny światowej wśród modelarzy. Nie żaden Spitfire, czy też P51, czy też P47. Dlaczego? Dlatego, że to on brał udział we wszystkich walkach toczonych na frontach II wojny światowej. Począwszy od Hawajów i obrony Pearl Harbor, poprzez Azję kontynentalną, gdzie walczył dzielnie również z samolotami japońskimi, do końca wojny na Pacyfiku. Następnie walczył w Afryce, we Włoszech, był używany przez Amerykanów, Australijczyków, Chińczyków, Polaków w Azji i w Afryce, no i oczywiście pilotów ZSRR, którzy otrzymali Curtisy P40 w ramach pomocy Lend-Lease. Na początku lat 40. Curtis P40 w siłach powietrznych USA zaczął zastępować inny samolot myśliwski od firmy Curtiss-Wright Corporation, mieszczącej się w Buffalo w stanie Nowy Jork. A mianowicie mówię tutaj o Curtisie P36 Hawk, o którym będę mówił wkrótce. I teraz uwaga. W sumie wyprodukowano 13 738 sztuk samolotów P40, we wszystkich wersjach oczywiście, a było ich wiele. Tak mniej więcej 1/3 alfabetu. Jest to trzecie miejsce, jeżeli chodzi o produkcję samolotów myśliwskich w Stanach Zjednoczonych. Wyprzedził go tylko P47 oraz P51. W zależności w jakiej armii służył P40, różnie go nazywano. Nazywano go Tomahawkiem, Warhawkiem, Kitty Hawkiem. Ja jednak skupię się na finalnej wersji, mianowicie Curtisie P40N Warhawk lub, jak ktoś woli w nomenklaturze Brytyjczyków, Curtisem Kitty Hawkiem Mark IV, którego model będę prezentował. W zestawie mamy dwa malowania. Na opakowaniu widać Curtisa P40N w oznaczeniach australijskich i jest opisany jako Warhawk, a prawidłowo powinno być Kitty Hawk, bo Australijczycy z Royal Australian Air Force oznaczali go jako Kitty Hawk Mark IV, który widzicie w tej chwili na ekranach. Opis modelu z pudełka idealnie pasuje do drugiej wersji malowania. Proszę spójrzcie teraz na monitory. Widzicie w tej chwili wersję amerykańską, czyli Curtisa P40N Warhawk, ale właśnie US Army Air Force Tactical Center z Orlando Field na Florydzie. I to jest właśnie Warhawk. Ja jednak skupię się na modelu australijskiego asa myśliwskiego, który to model właśnie prezentuję, który miał nazwę własną Kleopatra. To zdjęcie pochodzi z Australian War Memorial. I teraz jest jedno pytanie. Dlaczego była to Kleopatra III? Co się stało z Kleopatrą, czy też z Kleopatrą II? Nie znalazłem żadnych informacji, ale możliwe, że wraz z pojawianiem się nowych wersji P40 i jej wymianie, możliwe, że były te samoloty w ten sposób oznaczane. Ale to jest moja wersja. I teraz widzicie głównego bohatera dzisiejszego filmu, jak i również właściciela Curtisa P40N Kleopatra III. Mówię tutaj o Jeffreyu Charlesie Athertonie, który urodził się 27 września 1919 roku w Tasmanii, no oczywiście w Australii.
Wstąpił do Królewskich Australijskich Sił Powietrznych 19 lipca 1940 roku i ukończył szkolenie jako sierżant pilot 11 marca 1941 roku. Tego samego roku, 10 września, został mianowany oficerem w stopniu podporucznika Królewskich Australijskich Sił Powietrznych, w skrócie RAAF, i miał numer służbowy 408030. A na koniec prezentuję Wam zdjęcie Kleopatry III, za sterami której siedzi nasz dzisiejszy bohater. I tak naprawdę to już wszystko, jeżeli chodzi o historię tej maszyny. To jest bardzo skrócona historia. Polecam Wam zapoznanie się na stronach australijskich z historią tego pilota i tego samolotu. Jest ona naprawdę bardzo ciekawa. Teraz zapraszam Was oczywiście na unboxing. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. No i przechodzimy do unboxingu. Mam nadzieję, że historia tego samolotu, jaki przedstawiłem w rysie historycznym, Wam się podoba. Tak prezentuje się opakowanie tego modelu. Jest to wydanie z 1981 roku ze zmienioną ilustracją. Pierwszy raz ten model ukazał się w 1977 roku. No i powiem Wam, ja go dostałem w takim stanie. Oczywiście kupiłem go z drugiej ręki. Ma swoje lata, ale posłuchajcie, jest zapakowany oryginalnie. Tutaj mamy informację o jednym z malowań tego samolotu w amerykańskim malowaniu. Na opakowaniu w artboxie mamy w oznaczeniach australijskich, a w tle widzimy lecący samolot Zero. Co dalej? Dalej mamy, o właśnie, to jest ten sam samolot tutaj, jako latające tygrysy. Też był tak wydany. No i mamy tutaj Focke-Wulfa, Messerschmitta. O matko, jaka nuda. Dobra, ale to moje zdanie. No i teraz co w pudełku znajdziemy? Proszę bardzo, mamy instrukcję. O rany, tylko po japońsku. No i mamy oczywiście woreczek. Tak prezentuje się model zapakowany oryginalnie w 1981 roku. W środku są części i jest jeszcze pewnie japońskie powietrze. Ale jak to ja mam w zwyczaju, zaczniemy oczywiście od instrukcji. Bardzo ciekawy format wydawany przez Hasegawa. Tu jak zobaczycie to, co mamy o modelu, jest aż pożółkłe już. Tu mamy oczywiście dwa modele, dwa malowania. Mamy amerykańskie malowanie, jak i również australijskie. No i następnie jak mamy nakleić kalkomanię i dokończyć malowanie, jeżeli chodzi o australijski i amerykański. Tu bardzo fajne to malowanie jest amerykańskie. Jak zauważyliście, dwubarwny taki kolor zielony był dodawany podczas malowania właśnie tego na zielono, jak malowali Amerykanie. Z drugiej strony co mam? No i mamy tutaj już instrukcję. Bardzo prosta instrukcja. Części jest no tyle, ile powinno być. Tu też jest, widzę, pożółkła niesamowicie. No i posłuchajcie, wiadomo, pierwsza klasa model według mojej skali jest pilocik. Mamy możliwość wykonania tego modelu w wersji bombowej, jak i również pościgowej. Pościgowa chodzi o to, że po prostu zwiększony jest zasięg tego samolotu poprzez dołączenie zbiornika, dodatkowego zbiornika z paliwem. Ewentualnie, jak Wam mówiłem, właśnie w rysie historycznym mamy też bombę. No i powiem Wam, będzie taki program jeden, no, przetłumaczenie tego dla młodego ludzika, który w latach 70., 80. sklejał modele, no to była chyba ambasada Japonii tylko pozostała. Ale dzisiaj mamy internet i wydrukowałem sobie właśnie instrukcję, to jest w PDF-ie, instrukcja tego modelu z innej wersji chyba, chociaż tutaj nie jest napisane, który to jest model, to jest tylko inne wydanie.
No i tutaj mamy to samo, co w wersji japońskiej, instrukcji w języku japońskim. No i mamy tutaj po prostu wszystko po angielsku. I tu już możemy sobie ze słowniczkiem w tamtych latach po prostu tłumaczyć historię tego samolotu. Super sprawa. Dzisiaj mamy internet, jest to rewelacja. Kiedyś trzeba było to na piechotę tak zwaną robić. Instrukcję mamy omówioną, no to najwyższa pora otworzyć teraz pudełko. Nie pudełko, folię. Proszę bardzo, to jest cała zawartość. Tutaj jest dodany klej. Według producentów tyle kleju powinno wystarczyć na model. Nie mamy żadnej nakrętki, po prostu to jest przewidziane, że sklejamy na ten model, przebijamy tą błonkę aluminiową i wylewamy sobie klej. Mamy oczywiście kalkomanię do dwóch wersji. Jedna ramka, druga, trzecia. Ramka z oszkleniem. No i chyba zacznę, nie, od kalkomanii zawsze zaczynam. No i zacznę. Widzimy, że są pożółkłe te kalkomanie. Albo je użyję, albo po prostu postaram się zdobyć gdzieś kalkomanie, dokładnie te same. No widzimy, tu mamy wersję amerykańską, tutaj jeszcze oczy mamy. Mamy tak samo kalkomanie na deskę z instrumentami dla pilota, a tutaj mamy właśnie oznaczenia australijskie, poza tym oczywiście. No i sam napis Kleopatra. Powiem Wam, że naprawdę bardzo ciekawy model i kiedyś właśnie tak jak szukaliśmy modeli, co prawda australijskie może nie do końca mnie interesowały, inaczej, może nie wiedziałem będąc dzieciakiem, czy też nastolatkiem, że to są australijskie, chociaż już jak czytałem książki, to powinienem wiedzieć, się orientować. Szyba. Oszklenie prezentuje się w ten sposób. Są do tego też maski, można kupić i nie wiem, czy tego nie zrobię, bo jeżeli chodzi o linię, to są one bardzo delikatne i maski ułatwią mi, powiem Wam, życie, a też nie uszkodzę, po prostu nie zamaluję powierzchni, tak, bo trochę szkoda by było. Tyle lat czekała i taki Adaś by ją zamalował, uszkodził. Nie, tu będą maski grane. Teraz ramka z kadłubem. Jak linie są zrobione? Wow, one są wgłębne. Super, proszę bardzo. Tak prezentuje się kadłub. No, powiem Wam, fajnie to wygląda. Tu mamy takie detale, czyli mamy rury wydechowe, zagłówek dla pilota, jednocześnie osłona pancerna. No i druga część. Tu warto też zwrócić uwagę, że ogon jest zmatowiony ze względu na to, że był on kryty płótnem. Jak antena? Czy ona jest spłaszczona? Powiem Wam, że jest spłaszczona. O, tutaj jest antena, bo mi uciekła. Popatrzmy, może w ten sposób. Tu jest antenka. I jest ona spłaszczona. To nie jest taka okrągła. Od wewnętrznej strony ten model prezentuje się tak. Rany, no normalnie dzieciństwo, powiem Wam. Jezu, jak myśmy się cieszyli z takich modeli. Bardzo fajnie. Tu jest ta płytka taka, która uniemożliwia skraplanie się wody i myślę, że to należy porozwiercać. Tylko muszę poszukać takiego z obu stron. No jest, pamiętacie, tak jak w Mustangach, tak samo tutaj, co należałoby rozwiercić. No i oczywiście mamy rury wydechowe. Nie wiem, może zmienię, zobaczymy. Teraz kolejna ramka. Creme de la creme. Posłuchajcie. Jest właśnie postać historyczna, która będzie oczywiście w tym samolocie, o której mówiłem. No i teraz zobaczcie sobie sami, jak to wygląda. Ja wiem, że dla wielu modelarzy współczesnych ten model to może być śmiech na sali.
My tak nie uważamy, mamy niesamowite wspomnienia. To nie są klocki Lego uwięzione na ramce. Tutaj trzeba było się wykazać trochę zdolnościami manualnymi. Chociaż tutaj powiem wam, to jest wszystko tak czysto zrobione, że niektórych rzeczy po prostu praktycznie się nie... No, obrabialiśmy jedynie to, co mamy mocowanie. Mamy też bombę. Szukam zbiornika. Gdzie jest zbiornik? Pewnie jest na drugiej ramce. I kolejna ramka, już ostatnia. Tak samo wszystko to, co jest metalowe, się błyszczy. To, co było wykonane z płótnem kryte, no to mamy matowe. Linie podziału, uzbrojenie. No i teraz skrzydła od spodu, tu gdzie się golenie chowają. Mamy też na ramce elementy. O, tu będzie trzeba pootwierać. Tak samo tutaj. No i tutaj mamy tak, zbiornik z paliwem. Kolejne elementy właśnie do uchwycenia zbiornika z paliwem. No i elementy związane z kabiną. Tu mamy drążek, podłogę. A, no właśnie. A tak prezentuje się fotelik, w którym zasiądzie główny bohater, pilot tego, właściciel tego samolotu. Czyli mieliśmy tak, tą ramkę. Jeszcze raz wam pokażę figurkę pilota. Superancko. Czyli mamy tak, jedną ramkę z zestawu, drugą ramkę, kolejne elementy, oszklenie, kalkomanie i posłuchajcie, klej. To wszystko powiem wam. Ciekaw jestem waszej opinii. Mówię o młodym pokoleniu modelarzy, nie o tych 50 coś tam plus. Jak wy patrzycie na te modele? Jak wy widzicie je teraz? Fajnie by było, gdybyście się wypowiedzieli. Dziękuję wam bardzo oczywiście za oglądanie moich filmów. Komentujcie, tak lajkujcie, czyli łapka, ten palec do góry. Dziękuję wam za uwagę. No i oczywiście do następnego unboxingu. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję ci.